Cześć, witamy Was w naszej kuchni. Dzisiaj będzie inny odcinek. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy kunafa. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. A tutaj mamy składniki: cukier, wiórki kokosowe, ser mascarpone, margaryn, jogurt i kunafa. Jeśli chodzi o kunafę, to jest w ogóle bardzo popularny deser w Egipcie. I po pierwsze, kunafą nazywa się takie oto włosy z ciasta kunafa, ale to jest też nazwa samego deseru z różnym nadzieniem. My dzisiaj będziemy robić kunafę z nadzieniem z sera mascarpone. I jeżeli chodzi o kunafę, to można ją zrobić samodzielnie. To ciasto jest zrobione z mąki, wody i cukru, ale żeby je zrobić, trzeba mieć bardzo dobrze wyposażoną kuchnię. My w tym momencie nie mamy, dlatego kupujemy ciasto już gotowe. I Wam też to polecam, jeżeli nie macie na to czasu. W Polsce takie ciasto możecie kupić swobodnie w sklepach arabskich, w sklepach tureckich. Jeżeli mieszkacie gdzieś za granicą, to jest tym łatwiej. To ciasto można nazywać na dwa sposoby. Po arabsku nazywane jest kunafa, a w niektórych krajach, na przykład w Turcji, w Grecji, też tutaj na Malcie, nazywa się je kataif albo kataifi. To jest nasza kunafa. Jak wyciągniemy ją z pudełka, to ona wygląda tak. To ciasto jest bardzo długie. Ja zawsze mówię, że ono wygląda trochę jak włosy, właśnie dlatego, że jest takie bardzo cienkie i długie. Żeby zrobić deser kunafę, musimy to ciasto najpierw pociąć na mniejsze kawałki. Nasze opakowania ciasta kunafa to jest 400 gram, więc ten cały przepis będzie właśnie dostosowany do tej objętości, bo czasami może się zdarzyć, że kupicie to ciasto już gotowe i na przykład będzie go trochę mniej, trochę więcej, więc też będziecie potrzebowali troszeczkę inną ilość nadzienia. Nasz przepis jest na 400 gram kunafy i będziemy go przygotowywać w takiej formie. Ona ma dokładnie 24 cm średnicy. Zaczynamy od cięcia kunafy. W czasie, gdy Mohamed tnie kunafę, ja roztopię margarynę. Mamy kostkę margaryny 250 gramów. Żeby nam się wszystko szybciej roztopiło, to po prostu potnę na małe kawałki. Generalnie możecie wykorzystać albo masło, albo margarynę, w zależności od tego, co akurat macie w lodówce, albo co lubicie. Jeżeli przygotowujemy czasami kunafę, która jest wegańska, wtedy oczywiście nie jest z serem, ale jest na przykład z orzechami, bo taka też jest bardzo popularna, to wtedy właśnie wykorzystujemy zawsze margarynę. Jeżeli przygotowujemy kunafę, która nie jest wegańska, no to możemy wykorzystać masło. Zanim jeszcze zacznę roztapiać margarynę, to jednym kawałkiem wysmaruję formę, w której później będziemy piec, tak żeby nam się kunafa nie przyklejała do formy. Mieszamy co jakiś czas, żeby nam się masło lub margaryna, w zależności od tego, czego używacie, nie przypaliło. Margaryna cała roztopiona, w tym czasie Mohamed już pociął całą kunafę, więc teraz musimy to wszystko połączyć. Zobaczcie, z 400 gramów kunafy mamy właściwie cały garnek. Teraz margarynę rozlewamy równomiernie po całej tej kunafie. Chodzi o to, żeby całe to ciasto było nasączone margaryną. Nie bardzo mokre, ale odrobinę.
niecały kilogram, bo to za dużo. Tym bardziej, że z cukrem nie. Wprowadzamy równomiernie po całej formie, ale zostawiając puste brzegi, dlatego że jak dodamy kolejną warstwę, to nam się wszystko rozsunie, a nie chcemy, żeby nam całe nadzienie wypłynęło. Może się wydawać, że tego nadzienia jest trochę dużo, ale naprawdę jak później to wszystko się upiecze, to wcale nie będziecie mieli takiego wrażenia. Po prostu tej pierwszej warstwy tutaj nie widać i się wydaje, że ona jest taka mała, ale jak będziemy mieli dwie warstwy kunafy i na górze, i na dole, to się okaże, że to wszystko jest idealnie wyporcjowane. Nadzienie mamy już całe gotowe. Teraz przechodzimy do drugiej części naszej kunafy i wykładamy ją na wierzch. Tym razem cała kunafa musi nam pokryć wierzch formy, więc rozkładamy ją równomiernie, tak żeby też nam się zamknęły brzegi. Brzegi zostawiliśmy puste, nie ma tam nadzienia, właśnie dlatego, żeby te dwie warstwy kunafy nam się ze sobą ładnie połączyły. Druga warstwa kunafy już gotowa. Jak widzicie, nie widać tutaj w ogóle naszego nadzienia. Wszystko jest przykryte tą drugą warstwą kunafy. Możemy więc wstawić ją do nagrzanego piekarnika. Mohamed, jaka temperatura? 180. I jak długo będziemy piec? Około 40 minut. Wstawiamy naszą kunafę do piekarnika na około 40 minut. Więc w międzyczasie możemy przygotować syrop. Do przygotowania syropu potrzebujemy szklankę wody i 2 szklanki cukru. Powoli tę naszą masę z cukru i wody mieszamy. Ona się będzie gotować. Gotujemy ją do momentu, kiedy cukier się cały rozpuści. I właśnie dlatego mówiłam Wam, żeby nie dodawać za dużo cukru do samego nadzienia, bo ten syrop sam w sobie już będzie bardzo słodki. Później go wylejemy na gotową kunafę, więc naprawdę cukru tutaj nie będzie brakowało. Syrop gotujemy po pierwsze, dopóki rozpuści nam się cukier, po drugie, dopóki pojawią nam się bąbelki na wodzie i po trzecie, kiedy cały syrop zgęstnieje. Zobaczcie. Syrop jest już coraz gęstszy. Jest gotowy wtedy, kiedy widzimy, że na łyżce zostaje nam warstwa tego syropu, która się po prostu przykleja i nie opada. W takiej sytuacji możemy odstawić syrop do wystygnięcia.
Minęło 40 minut, więc możemy wyciągnąć. Różnić w zależności od tego, jaki macie piekarnik. Trzeba po prostu na bieżąco sprawdzać i uważać, żeby nam się kunafa nie spaliła. Nasz wierzch jest troszeczkę przypieczony, ale to nic. Teraz już ostatni krok w przygotowaniu kunafy. Musimy nasz wystudzony syrop wylać na kunafę. Jak widzicie, teraz ten syrop jest taki bardzo gęsty. I powoli, równomiernie wylewamy go na całą formę. Może się wydawać na początku, że tego syropu jest za dużo, ale tak nie jest, dlatego że on cały wsiąknie nam w tę kunafę i nie będzie go tak widać. To wszystko po prostu nasiąknie tym słodkim syropem. Jak widzicie, teraz mamy taką warstwę syropu na samej górze. Musimy po prostu odczekać chwilę, aż to wszystko nam ostygnie, bo nawet forma jest jeszcze ciepła. I za jakieś pół godziny do 40 minut tego syropu tutaj nie będzie widać, bo on po prostu opadnie na sam dół formy. Teraz chwila prawdy. Będziemy kroić i zobaczymy, czy nam się udało. Zobaczcie, jak wygląda kunafa, jak się ją pokroi. Teraz mogę spróbować i od razu Wam powiem, czy nam się udała, czy też nie. Słuchajcie, jest naprawdę pyszna. I w ogóle chciałabym Wam powiedzieć, że to jest bardzo łatwy przepis. Jeżeli to ciasto już kunafy macie gotowe i tylko przygotowujecie na dzienie i to składacie wszystko razem, to jest naprawdę bardzo prosty i szybki przepis. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i przepis będzie dla Was przydatny. Jeżeli robicie sami kunafę w domu, to wrzućcie zdjęcie na Insta Stories i otagujcie nas, żebyśmy mogli zobaczyć, jak Wam wyszedł nasz przepis. Zostawcie kciuka w górę, komentarz pod filmem i subskrybujcie kanał. I do zobaczenia. Cześć. Pa!